Oto miś. Co ma w brzuszku misiu dziś? Ja już wiem, bo przyłapałem go na gorącym uczynku. Oto jest kompromitujące zdjęcie z nalotu na kuchnię. Ale postanowiłem wykorzystać tę sytuację, żeby opowiedzieć wam o 4 podstawowych technikach w radiologii, czyli o rentgenie, o ultrasonografii, o rezonansie magnetycznym i o tomografii komputerowej. Oczywiście nie znaczy to, że jeżeli na przykład dziecko coś połknie, to korzystamy z wszystkich tych 4 technik. Wybryk mojego misia jest tylko pretekstem, żebym pokazał wam, jak wygląda wykonanie takiego badania, ile ono trwa, powiedział, czy wiąże się ono z jakimkolwiek szkodliwym promieniowaniem oraz pokazał, co w takim badaniu można zobaczyć. Wszystkie te badania będą wykonane w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ponieważ z tak wypasionym sprzętem matka jest tylko jedna. Miś gotowy? Zaczynamy. Pierwszą techniką, od jakiej zaczniemy, jest RTG. To jest nasza pracownia, którą powinniście już znać z filmu o skręcie jądra, a to jest stół, na którym układamy małych pacjentów. Tych starszych możemy również badać na stojąco, jednak w przypadku tak małego misia lepiej będzie po prostu ułożyć go na stole. To jest osłona, która w środku ma ołowianą wkładkę. Jeżeli akurat nie badamy dołu brzucha, miednicy, to układamy ją w taki sposób, żeby chronić wrażliwe części. U panów misiów będą to jajeczka, natomiast u pań misiowych będą to jajniki. Teraz ustawię pole badania. To światełko z celownikiem pokazuje, jaka część zostanie objęta badaniem. Zwykle tę czynność wykonuje technik. Technik jest to osoba, która wykonuje badanie, wstępnie je obrabia, a następnie przekazuje radiologowi do opisu. No cóż, w naszym zakładzie tylko ja mogę poszczycić się takim certyfikatem, dlatego na mnie spadł ten obowiązek. A co do samego technika, możemy go jeszcze porównać do fotografa na weselu, ale takiego profesjonalnego, czyli nie mamy, która robi zdjęcia komórką, a następnie po 12 odpala z ciociami wino i płacze, że traci syneczka. Tylko takiego, który robi zdjęcia, obrabia je, a później kto inny je ogląda. No ale wróćmy jeszcze do badania. Czasami u małych dzieci rodzic musi zostać przy badaniu i wtedy bardzo ważne jest to, żeby on również miał na sobie osłonę. Nasz miś nie ma mamy ani taty, więc ja wcielę się w rolę opiekuna i oto pierwsza część osłony. Ale brakuje jeszcze... Dobra, nie wygłupiaj się, załóż to normalnie. Tak jest, osłony na tarczycę. Teraz bardzo ważne. Pacjent powinien być tak trzymany, żeby nie poruszył się podczas badania. Badanie jest bardzo szybkie. 3, 2, 1 i już, badanie zostało wykonane. Wygląda na to, że nasz miś się nie ruszył, a zatem powinno wyjść ono dobrze. Sprawdźmy. I rzeczywiście, badanie wyszło świetnie, dlatego przejdźmy teraz do podsumowania informacji o rentgenie. Jeśli chodzi o wykonanie badania, jest to technika najbardziej podobna do zwykłych zdjęć robionych aparatem fotograficznym albo komórką, czyli ustawianie do nich trwa dużo dłużej niż samo wykonanie, które zajmuje zwykle ułamki sekund. Co bardzo ważne, podczas wykonywania zdjęcia nie można się poruszyć, ponieważ w przeciwnym razie będzie ono rozmazane. Radiolog takie rozmazanie na zdjęciu RTG określa jako artefakty. Czasami przez artefakty trzeba zdjęcie powtórzyć, a nie jest to korzystne, ponieważ tak jak pewnie domyślacie się po ilości ołowiu, jaką miał na sobie miś i ja, jest to badanie, które wiąże się z promieniowaniem. Promieniowanie X, czyli promieniowanie rentgenowskie, bo o nim tutaj mówimy, niesie ze sobą ryzyko powikłań w przyszłości. Najbardziej znanym i najczęściej podnoszonym jest ryzyko rozwoju nowotworów. Czy jest to duże ryzyko? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, potrzebujemy jakiś punkt odniesienia. A więc niech tym punktem odniesienia będzie wszechświat. Każdego dnia jesteśmy narażeni na promieniowanie. Część tego promieniowania dopływa do nas z kosmosu, ale część jest związana z naszym małym wszechświatem. I jest to dominująca część, ponieważ większość promieniowania, jakie otrzymujemy na co dzień, pochodzi z radonu, który znajduje się w budynkach, w których mieszkamy i przebywamy. Zainteresowanych tematem odsyłam do świeżutkiego raportu Państwowej Agencji Atomistyki, w którym możemy przeczytać, jak dużą dawkę promieniowania otrzymuje każdego dnia przeciętny Polak. Nazywamy to promieniowaniem tła
I dość łatwo możemy to przeliczyć na ilość promieniowania otrzymaną podczas każdego badania rentgenowskiego. Oto tabela z kilkoma przykładowymi badaniami RTG. Obok podana jest dawka, którą przeliczyłem na czas promieniowania tła, jaki wiąże się z danym badaniem. To znaczy, że podczas RTG kończyny otrzyma się taką dawkę promieniowania, jaką zwykle otrzymuje się w ciągu 1,5 dnia mieszkania w Polsce. Dla RTG klatki piersiowej będzie to 3 do 10 dni. Natomiast przy RTG kręgosłupa lędźwiowego może być to aż 7 miesięcy. Wydaje wam się, że to dużo? To poczekajcie do części, w której będę omawiał tomografię komputerową. Tam też opowiem, czy wiąże się to realnie ze zwiększonym ryzykiem rozwoju nowotworów w przyszłości. Tymczasem wróćmy jeszcze na chwilę do podsumowania samej techniki RTG, żeby opowiedzieć, do czego to badanie jest najczęściej wykorzystywane. Tak jak widzicie na zdjęciu na naszym specjalnym monitorze diagnostycznym, zarysy misia widoczne są kiepsko, ale to co zjadł widzimy znakomicie. Białe pałeczki i różnokształtne elementy w środku to kości, natomiast to co je otacza to są tkanki miękkie, czyli np. mięśnie. Zdjęcia RTG są najczęściej wykorzystywane właśnie do oglądania kości. Oprócz tego odgrywają dużą rolę w badaniu struktur powietrznych, czyli klasycznie płuc oraz jamy brzusznej. Tyle wystarczy o RTG. A teraz pora na moją ulubioną technikę, czyli USG. W Polsce większość tych badań jest wykonywanych przez lekarzy i do większości z tych badań pacjent będzie musiał położyć się na leżance na plecach. Następnie musimy użyć żelu. W naszej pracowni jest to specjalny, ciepły żel z podgrzewarki. Specjalnie dla małych misiów, no i w sumie też dla dzieci, no ale i dorosłym go nie żałujemy. Żel jest potrzebny, żeby ultradźwięki nie odbijały się od skóry, ale wnikały do środka, pozwalając nam ocenić narządy. Czasami, żeby ocenić je szczegółowo, musimy głowicę wcisnąć mocniej. Zwłaszcza u pacjentów, którzy są podobni do misiów. Do dużych misiów. Ale dla większości pacjentów problemem większym niż ból związany z wciskaniem głowicy mogą być łaskotki. Zobaczmy, co znalazłem u naszego misia. USG jest techniką szalenie subiektywną, a burzę śnieżną, którą widać na ekranie, potrafi interpretować tylko osoba, która te badania wykonuje. Wynikiem tego badania nie muszą być żadne obrazki, a czasami jest to tylko opis, dlatego nie warto za każdym razem się dopominać o wydruki, ponieważ burzę tych mrówek będzie rozumiała tylko osoba, która takie badania wykonuje. Co do samego czasu wykonania badania, jest on bardzo zmienny. Badanie bioderek u niemowląt może trwać kilka sekund, a skomplikowane badanie brzucha może trwać kilkanaście minut. Na szczęście przy tym badaniu nie ma żadnego szkodliwego promieniowania i możemy wykonywać je dowolnie długo. Badania USG wykonuje się różnym częściom ciała. Najczęściej jest to brzuch, tarczyca, piersi, można badać również stawy, a także dzięki opcji doplerowskiej można badać naczynia. Warto zapamiętać, że ultradźwięki nie przenikają przez kość ani powietrze, dlatego nie warto oczekiwać od lekarza, że będzie w stanie zajrzeć do wnętrza kości albo spojrzeć głęboko do płuc, czy do wnętrza jelit albo żołądka. A teraz pora na technikę, na którą wszyscy czekają. Dosłownie, bo czas oczekiwania na badanie rezonansu magnetycznego jest najdłuższy spośród wszystkich rodzajów badań. Zanim to, spójrzcie jak wspaniałą mamy pracownię. Ten rezonans wygląda bardziej jak portal do innego wymiaru niż narzędzie diagnostyczne. No, gdyby nie ta panda na ścianie. I teraz postarajcie się przez chwilę nie zastanawiać, czy ona spadnie z drzewa, a spójrzcie jak wygląda badanie. Będzie wykonywał je technik. Teraz miś jest kładziony pod specjalnym plastikowym elementem, który nazywany jest cewką. W zależności od tego, jaką część ciała badamy, cewki będą miały różny kształt i czasami mogą być ciasne. Samo wnętrze rezonansu też nie jest zbyt obszerne ani przestronne i niektórym osobom może sprawiać to problem. Szczególnie, że badanie nie należy do krótkich. Oto przyspieszona pętla trwająca 10 minut zamknięte w 10 sekund. To jest czas, jaki był potrzebny na wykonanie tego badania. Przez cały czas oczywiście miś był obserwowany na kamerze i gdyby coś się działo, moglibyśmy zareagować. Tymczasem spójrzmy na zawartość brzuszka naszego misia i podsumujmy informacje o technice. Rezonans magnetyczny jest badaniem dość długim. W zależności od części ciała, jaka jest badana, trwa on od kilkunastu minut, nawet do godziny. Podczas całego czasu badania pacjent nie powinien się poruszać. Jest to ważne, ponieważ w przeciwnym razie powstaną artefakty, które mogą utrudnić albo uniemożliwić ocenę badania. Rezonans magnetyczny nie wiąże się z żadnym szkodliwym promieniowaniem i jest dla pacjenta całkowicie bezpieczny.
Oczywiście o ile nie ma w sobie rozrusznika serca ani implantu ślimakowego, ponieważ te urządzenia nie najlepiej znoszą gigantyczne pole magnetyczne, jakie jest wewnątrz rezonansu. Pacjenci z tymi urządzeniami niestety nie mogą być poddani badaniu rezonansu magnetycznego. Badanie rezonansu magnetycznego jest najlepszą techniką do oglądania tkanek miękkich, czyli jest to najbardziej szczegółowy sposób obejrzenia mózgu, kręgosłupa, stawu kolanowego, serca i wielu innych. A dla osób, które obawiają się ciasnego wnętrza i ciasnej cewki, dodam tylko, że niektóre badania nie wiążą się z koniecznością wjechania głową do wnętrza tej kolorowej trumny. Czasami można wjechać kończyną, tak jak w przypadku badania kolana albo na przykład stawu skokowego. Natomiast to, czego nie da się uniknąć, to hałas. I pomimo tego, że pacjent do badania zawsze ma założone słuchawki, jest on dość znaczny. Posłuchajmy zatem na koniec, jakie doznania dźwiękowe oferuje nam badanie rezonansu magnetycznego. Zostawmy już orkiestrę rezonansu magnetycznego i przejdźmy do naszej pracowni tomografii komputerowej, gdzie widzimy działanie zupełnie innej orkiestry, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To dzięki nim i dzięki waszym wrzutkom do puszek mamy tak piękny, kolorowy, nowoczesny tomograf komputerowy. Dziękujemy. Przejdźmy do samego badania. To badanie, podobnie jak RTG i rezonans, jest wykonywane przez technika. Pacjent jest na początku układany na specjalnym ruchomym stole. To, co teraz jest zakładane, to ołowiana osłona, którą zakrywamy zawsze miednicę, o ile akurat ona nie jest badana. Pacjent jest przypięty również pasami, tak aby podczas badania się nie poruszył. Teraz będzie moment wstępnego wprowadzenia pacjenta do tomografu. Tak jak widzicie, tomograf jest znacznie krótszy niż rezonans, a ten otwór, w który się wjeżdża, jest zdecydowanie szerszy, dlatego najczęściej nie ma tu przykrego odczucia ciasnoty. Jeżeli badamy małe dzieci, czasami musi z nimi pozostać rodzic i wtedy musi mieć cały ołowiany strój na sobie. Na szczęście nasz miś został dobrze przypięty, dlatego ja po prostu zniknę. Kilka chwil po wyjściu technika z pokoju zaczyna się właściwe badanie. Stół na początku poruszy się 1 albo 2 razy, żeby zaplanować badanie. Kolejne przejazdy stołu będą już właściwym badaniem i kluczowe jest, żeby podczas żadnego poruszania się stołem pacjent nie ruszał się. Badanie jest szybciutkie. Już właśnie się skończyło. Teraz wystarczy tylko wyciągnąć pacjenta z tomografu i zobaczyć efekt badania. Jakość badania jest rewelacyjna, dlatego przejdźmy do podsumowania informacji o tomografii komputerowej. Jest to technika bardzo szybka. Samo badanie trwa kilka minut. Niestety wiąże się ono z dużym promieniowaniem. Jak duże jest to promieniowanie? Mam nadzieję, że pamiętacie tabelkę, którą przygotowałem dla rentgena. Teraz przerzucę ją na bok i pokażę wam porównywalną tabelkę dla tomografii komputerowej. Na początku badania, które udało mi się znaleźć, podobne jak dla rentgena. I spójrzmy na tomografię klatki piersiowej. Wykonanie tego badania dostarcza nam takiej dawki, jaką otrzymalibyśmy w ciągu 2 lat mieszkania w Polsce. No to znacznie więcej niż dla rentgena, gdzie to było zaledwie 3 do 10 dni. Ale dorzucę tutaj jeszcze 2 często wykonywane badania. TK serca i TK brzucha i miednicy, gdzie dla tego ostatniego badania to jest aż 5 do 7 lat. I tutaj kluczowe pytanie. Czy to promieniowanie jest związane rzeczywiście z jakimś istotnym ryzykiem? Niech naszym punktem odniesienia będzie prawdopodobieństwo śmierci na nowotwór złośliwy. W Polsce co 4. osoba umiera na taki nowotwór, czyli prawdopodobieństwo zgonu z tej przyczyny wynosi 1 do 4. A oto tabelka, w której przedstawiłem prawdopodobieństwo śmierci na nowotwór złośliwy w przyszłości po wykonaniu pojedynczego badania. Dla RTG klatki piersiowej 1 na 1 000 000, czyli porównywalne prawdopodobieństwo jak śmierci w katastrofie lotniczej, a dla TK brzucha, gdzie ta dawka była tak wielka, to jest 1 na 2000. To ciągle mniej niż prawdopodobieństwo zginięcia w wypadku samochodowym, gdzie prawdopodobieństwo jest szacowane na 1 do 1500. Poza tym jest to ryzyko, które warto podjąć, bo dzięki tym badaniom możemy zdiagnozować i leczyć choroby, które zagrażają nam w znacznie większym stopniu. Dlatego jest to technika stosowana bardzo często do badania głowy, klatki piersiowej, brzucha czy kości.
Poza tym pozwala uzyskać znakomite rekonstrukcje 3D, takie jakie widzicie teraz na ekranie. Mam nadzieję, że patrząc na nie wiecie już dobrze, jaki sekret krył się w brzuszku naszego misia. Dla misia na dziś to już koniec diagnostyki. Pewnie większość z Was wie, co kryje się w jego brzuszku. Jeśli tak, napiszcie w komentarzach. Ja tymczasem dokonam krótkiego podsumowania. RTG i tomografia. Dwie techniki, gdzie badanie robi się szybko, ale wiąże się niestety z promieniowaniem. W rentgenie jest ono niewielkie, natomiast w tomografii jest znaczące. Dlatego jeśli to możliwe, warto unikać tego badania. A na pewno nie warto naciskać lekarza, żeby dał na nie skierowanie, jeśli sam nie widzi takiej potrzeby. Oddzielmy je grubą kreską. USG i rezonans. Dwie techniki, gdzie nie ma żadnego szkodliwego promieniowania dla pacjenta, chociaż samo badanie wykonuje się dłużej. Tak jak widzieliście, w każdej z tych technik widać nieco inne rzeczy. I to lekarz, który daje skierowanie, wie, która z tych technik jest najlepsza dla Was. Dlatego to jemu pozostawcie decyzję. A jeżeli zapyta Was o zdanie, to zdecydowanie warto wybierać techniki, które nie wiążą się z promieniowaniem. Tyle na dzisiaj, tyle ode mnie. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to najważniejsze, udostępniajcie. Chciałbym, żeby ta wiedza popłynęła jak najszerzej. Jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi filmikami, subskrybujcie kanał, naciśnijcie dzwoneczek, a warto, bo już za chwilę odpalę nową playlistę, gdzie tematy będą węższe, a filmiki dzięki temu będą krótsze, więc planuję się zmieścić z każdym tematem w 3 minuty. Zobaczymy, czy to się uda. I ostatnie ogłoszenie, takie trochę osobiste. Jeżeli ten filmik ogląda mój brat, to Marcinku, ten miś jest tylko bardzo podobny do tego misia, którego pamiątkowo schowałeś sobie na strychu.